Cześć, z tej strony Patrycja. Witam się z Wami w kolejnej serii. Ostatni miesiąc spędziłam w Wietnamie, gdzie przez kilkanaście dni podróżowałam sama motorem po górzystych terenach na północy tego kraju. To była moja pierwsza dłuższa wyprawa solo i w nadchodzących odcinkach będziecie mogli przeżyć tę przygodę razem ze mną. Oj, działo się! Jednak zanim wsiadłam na jednoślad, sprawdziłam, co słychać na ulicach Hanoi i zapraszam Was do wspólnej eksploracji. Witajcie w Wietnamie. Ta seria miała się zaczynać zupełnie inaczej, ale życie pisze ciekawsze scenariusze i to, co się mi przydarzyło przed chwilą, jest całkiem zabawne, a do tego może dzięki temu, że Wam o tym opowiem, ktoś nie da się naciąć. Mianowicie, jak sobie rezerwowałam ten oto piękny pokoik, jak widzicie, z wielkim łożem, to zapłaciłam za niego $9 za 2 noce ze śniadaniem. Wydawało mi się to podejrzanie tanie, natomiast ja wiem, że Wietnam jest tani i teraz jest też po COVID-zie. Myślałam, że może takie miejsca walczą ze sobą o klienta właśnie ceną. Natomiast kiedy podeszłam do pani, żeby zrobić check-in, to ona tak patrzy na tą moją rezerwację i mówi, że pani chyba się pomyliła przy składaniu tej rezerwacji. Ja mówię, że dlaczego? A ona mi na to, że to jest pokój day use only, co oznacza, że jest dostępny dla klientów tylko 3 godziny w ciągu dnia, a nie na całe doby. Wiecie, nie wiedziałam, że tak jest. Nie znam nazewnictwa funkcjonującego tutaj, ani nie znam nazewnictwa związanego z wynajmem pokoju na godzinę, więc nie było to dla mnie takie oczywiste. Ale dzięki temu zarobili, no bo tamtą rezerwację przemieniłam na 1 dzień pobytu tutaj za 58 zł, czyli całkiem drogo, ale już po prostu po podróży nie chciało mi się ogarniać teraz transportu gdzieś indziej, wcześniej jeszcze rezerwować, także zostaję tutaj 1 dobę, a jutro już się przenoszę gdzieś, gdzie będzie bardziej przyjaźnie dla backpackersów. Wietnam po prawie 2-letnim zamknięciu w połowie marca otworzył się ponownie na zagranicznych turystów. Formalności wymagane na wjeździe są bardzo łatwe do zorganizowania, a sami mieszkańcy z utęsknieniem czekali na przyjezdnych. Przed pandemią turystyka stanowiła 9% gospodarki tego kraju i była głównym źródłem dochodu dla setek tysięcy obywateli. Otwarcie granic jest dla nich szansą powrotu do pracy i perspektywą lepszej codzienności. Hanoi jest stolicą Wietnamu i według mnie jednym z najciekawszych miast południowo-wschodniej Azji, a na pewno jednym z najprzyjemniejszych do zwiedzania. Najstarsza architektura pochodzi ze średniowiecza, a wymieszana jest ze szklanymi drapaczami chmur. Tradycja łączy się z nowoczesnością. Kultura wschodu z elementami zachodu. W mieście znajduje się też kilka świątyń oraz pagód, które warto odwiedzić ze względu na ich unikalny klimat. Miejsce, w którym teraz się znajduję, to Stare Miasto, czyli flagowa dzielnica Hanoi. To właśnie tutaj znajduje się centrum turystyczne. Tutaj jest najwięcej hoteli, guest house'ów, kawiarni, barów, restauracji, sklepików, sklepików z pamiątkami, ale to nie jest dzielnica, która powstała na potrzeby turystyki. To jest najstarsza dzielnica w tym mieście i jej początki datowane są na XI wiek. Na samym początku osiedlać tutaj zaczęli się rzemieślnicy oraz różni fachowcy i robili to na uliczkach, które były dookoła Pałacu Cesarskiego. I na tej samej podstawie, na tej zasadzie rozwijało się później to miejsce. Mianowicie dana ulica była przypisana do ludzi, którzy zajmowali się konkretnym zawodem, tudzież konkretnym rzemiosłem. Miało to swoje praktyczne zastosowanie. Przede wszystkim jeśli ktoś wybierał się na zakupy albo potrzebował coś naprawić, to miał ułatwione zadanie, ponieważ w jednym miejscu skondensowane było kilka warsztatów, które się zajmowało daną rzeczą i można było z łatwością próbować uzyskać najlepszą ofertę, czy tam najkrótszy czas oczekiwania. A druga kwestia, taka bardziej organizacyjna, polegała na tym, że transport z zaopatrzeniem musiał jechać na jedną konkretną ulicę, gdzie miał kilku kupców na dane produkty. Z ciekawostek to natknęłam się teraz na Starym Mieście na taki punkt, gdzie można sobie dolać wody zdatnej do picia. Także nie trzeba kupować butelkowanej wody, można sobie tutaj w centrum miasta taką wodę po prostu dolewać do swojej butelki.
Stolica Wietnamu jest jednym z tych miast, w których poczujecie się w 100% bezpiecznie, może nie licząc szalonego przechodzenia przez ulicę. Ruch na drogach bywa intensywny, ale szybko można się do tego przyzwyczaić. Ja odnajduję harmonię w tym chaosie. Stołeczna codzienność toczy się na ulicach. Setki lub nawet tysiące małych przedsiębiorstw ciągną się wzdłuż miasta. Lokale handlowo-usługowe stanowią ważny element pejzażu Hanoi. Część osób prowadzi handel obwoźny przy użyciu rowerów, skuterów, a także i pieszo. Odrębnym tematem jest street food, o którym będzie kolejny odcinek. Tak właśnie wyglądają bary oraz kawiarnie w Wietnamie. Charakteryzują się niskimi krzesełkami, niskimi stoliczkami. Trochę to wynika z tego, że Wietnamczycy są mali, a drugi powód jest taki, że budynki tutaj są wąskie, a w związku z tym do każdego budynku przypada bardzo wąski teren przed fasadą, więc im mniejsze są stoliki i krzesełka, tym więcej się tutaj zmieści. Pani właśnie przyniosła zupę pho w wersji wegetariańskiej. Vegetarian, yeah. Thank you very much. Zupa pho to flagowe danie wietnamskiej kuchni ulicznej. Jest to bulion, który w uproszczeniu można porównać do rosołu. W tradycyjnej wersji jest robiony na mięsie z mięsem. Ja mam wersję wegetariańską z tofu. Charakteryzuje się tym, że jest gotowany przy użyciu esencji takich bardzo mocnych przypraw korzennych i oczywiście jest podany z makaronem. U mnie jest wersja na wypasie. Bardzo dobra. Charakterystyczne dla tego miejsca są wąskie kamieniczki, takie wąskie budynki i są one wynikiem kombinowania przez mieszkańców, jak tu płacić niższe podatki. Mianowicie były one naliczane ze względu na szerokość fasady. No więc Wietnamczycy znaleźli na to sposób i postanowili budować wąskie, ale bardzo głębokie, bardzo długie w głąb kamienice. I bardzo często takie kamienice są zamieszkiwane przez całe rodziny z pokolenia na pokolenie. I większość architektury tutaj, większość budynków ma 2 piętra. Wynika to z dawnego prawa feudalnego, które mówiło, że żaden z budynków nie może być wyższy niż pałac cesarski. Te budynki, które mają więcej kondygnacji, są to na pewno budynki względnie nowe. Chodzę już tak od 10 minut, próbując znaleźć jakieś miejsce do przycupnięcia sobie i skończenia opowiadania jeszcze o tej dzielni, ale jest już po południu i dosłownie każdy prawie metr kwadratowy jest zajęty przez ludzi. Coraz więcej motorów jest na ulicy, coraz więcej restauracji, jak barów się otwarło, coraz więcej jest też ludzi w ogóle, więc ciężko mi tu cokolwiek znaleźć. Dobra, wygląda na to, że nie ma szans na znalezienie takiego miejsca. Przed chwilą weszłam sobie do jakiejś wąskiej uliczki, licząc na to, że tam się będę czuła bezpieczniej, ale okazuje się, że to nie był dobry pomysł z tego względu, że tam i tak jeździły skutery i cały czas trąbiono na mnie. Chyba się bali, że mnie przejadą albo że ja nie uważam. I już kończąc wątek historii Starego Miasta, dodam tylko, że czasy największego rozwoju tego miejsca przypadają na okres kolonii francuskiej. To właśnie wtedy rozpoczął się tutaj handel z obcokrajowcami i poniosło to za sobą takie konsekwencje, że tych lokali handlowo-usługowych pojawiło się tutaj coraz więcej i właśnie wtedy ta dzielnica nabrała takiego kształtu, w jakim można ją obserwować dzisiaj. Wieczorem upał łagodnieje i mieszkańcy kierują się w okolice jeziora Hoan Kiem, gdzie uprawiają różnego rodzaju aktywności fizyczne. Panowie głównie biegają, a panie w grupach oddają się sztuce tai chi lub tańcom. Rodziny oraz zakochani spacerują, młodzież się bawi, a turyści bacznie obserwują te sceny. Do północy Hanojczycy chętnie spędzają czas w lokalach z jedzeniem oraz w barach, gdzie oddają się długim spotkaniom towarzyskim. Fajnie jest spędzić trochę czasu wśród miejscowych. Polecam zgubić się gdzieś pomiędzy małymi stoliczkami na zatłoczonych ulicach i po prostu dać się ponieść atmosferze miasta. Kolejnego dnia ruszyłam poza stolicę, aby zobaczyć, co słychać w mniejszych miejscowościach w okolicy. Dzisiaj
dzisiejszy dzień spędzam z Oskarem. Na początek przyjechaliśmy do wioski Duong-Lem, oddalonej od Hanoi o jakieś 50 km. Jechaliśmy tutaj godzinę motorem. Hi Oscar. Hi. Nice to meet you, everyone. Yeah. So, first we are going to pagoda. Yes. Could you tell something about this pagoda? So this pagoda name is Chua Mia. It's been a sugarcane pagoda. It's one of the oldest pagoda in Vietnam. Also this village. As you can see in here, we have a lot of like fake money, like candle, and some kind of cake, sweet in here, peanut. And in Vietnam, we are seeing if you die, you could go. We all go to the hell, and we need to use the money like when we are alive, because we need to buy things to eat. So when you die, people gonna burn you for the fake money, so you can use the fake money to spend in the other life. And this you can see the jackfruit is really different with durian. Jackfruit have really good smell like a perfume, but durian are different. Yeah. Durian and jackfruit is like cousins of each other. Durian have really bad smell, but if you like durian, it won't be a good smell. What is your opinion about the durian? Do you like it? No. I don't like durian, but my mom does. Yeah? She thinks durian tastes like a scrambled egg, but like I personally don't like the smell of durian, so I cannot taste it because it smells so strong. I know. I've tried durian as well, twice. So Twice? first time in Thailand and the second time was in Vietnam as well. And I don't remember what was my experience from Thailand, but in Vietnam I remember I have eaten it and I was like, it's not so bad. So, Maybe you're the one who likes durian. yeah, I'm not sure if that was like, oh, I really like it, you know. It was rather like, okay, yeah, let's say, can be. The sound is from the insect, which is only like when this insect make a sound, it means summer is coming. Okay. It's really annoying for us, but also like really good memory for us, because in the summertime when it's hot, it's boiling hot, and then these animals keep like a noise every day, and it makes us really don't like it. But we get used to it since we was a child, and then every time it makes a noise, we know, oh, it's like the time after school, and then we allowed to go out with friends and don't have to go to school anymore. Okay, so that's the sound of holidays. What is the relation between being a Buddhist and believing into gods? In paper, I'm not like follow anything, but my mom and my grandmother always bringing me to the pagoda. So I think I believe in Buddhism. So in our religion, we like peace. We don't fight with the other religion. You can do whatever you want, like as long as you feel you are good for the other people. For us, as a Buddhist, we do good thing and we live good. So as you see in here, there's some statue in here. They all like a real person, real people. Like they at first they are monks, and then after they die, because they've done lots of incredible good thing for people, for the community. So the people just put them in here and seeing them as a god. They're just like the normal monks. So as you see that is at the beginning of the village. We have the gate and the big tree over there. In Vietnam, every time like the village was created, we plant a tree and we build a gate first, and then people come in and build houses. So the gate and the trees always have the same like age with the village. Most of the house in here they built by this one. We call it like a B rocks. Mm-hmm. And where this name comes from? Because the name comes from the color, and one of the ingredients of this brick is from the honey. Okay. It keep connecting all the stone together, and it can stay for like 100 years. So this is like a Vietnamese traditional house. So in like 100 years ago, so Vietnamese house look like this. So sometimes we have bird, sometimes we have like a chicken, just for like house decoration.
This doesn't chicken for eating. This chicken for fighting. Like you see, the chicken have really long horn in Yeah. the feet. Uh-huh. Careful, they will attack you. Okay. Yeah. So they're Yeah. fighting chicken. Okay. It's like a game for in Vietnam. Like we don't have like before internet, before the electric, before like and like the time of phone, we use chicken like fighting chicken in Vietnam, like fighting cricket, fighting chicken. Cricket is for children, and the chicken is for like other one to fighting. And what about nowadays? Nowadays it still happen, but it's like it's illegal in Vietnam, but it still happen in some the countryside. It's like a tradition game in the countryside. And have you ever attempted that kind of fight? Yes, when I was small, when I was 7 to 11 years old, I had my own chicken, and they're fighting the other chicken for fun. Okay. Was your chicken good? Yeah, my chicken is a really good fighter, but like, yeah, but he been beating up sometime. This is the Vietnamese traditional house. So this is where like the guests staying. To go inside the house, you're having some tea in here. Mm-hmm. So the middle one. Yeah. The middle one the middle one is the most important in part of the house. The middle one we spend to worship the people who die. It's like our great grandparent built this house, and then this is the where you can sleep. But mostly is for men. So only men like, allowed to sleep like next to the worshiping table, because we see men have a lot of positive energy, like in yin and yang. So men is stand for yin, and women stand for yang. The women normally sleep inside this chamber. So. Ah, okay. So, and where will be kids sleeping? With the women, yeah? Kids will sleep with the women. No matter if the boy or if the girl. Yeah, normally kids prefers to sleep with the women, but when they get older, they're allowed to sleep outside. This house looks really like rich. Do you think that many traditional Vietnamese families had budget to build something like this, or? So this village is rich for a few hundred years, like 100 years already. This is actually like a rich people, from like the house of the rich people. The poor people, they don't have money to buy like wooden thing like this on the brick for to the roof. The poor people, they have like something like this, the house made by this one. Ah, okay. So it's like a bamboo, yeah? Yeah, it's like a bamboo. Bamboo everywhere in Vietnam, it's cheap. But the shape of the house would be the same from the poor people? The shape of the house is the same but smaller. What is actually the difference between this village and some other village? So the other village is like it's not like, so this village used to be very rich village. So every house in here is like made by wood, and it's really strong and stay for a long time. But the other village is like poorer. So most of them made by like the houses made by bamboo like 100 years ago. So it get like damaged by time. So now they have money to rebuild it in a modern way. But in here it's different. If they want to rebuild it, they have the tradition. They rebuild it in the old way. Okay. What we're gonna drink here? You said it's gonna be something traditional. Looks like traditional. a tea. Yeah, look like it's not a tea, but it kind of like fruit. So we gonna put sugar and put the fruit in there for like 6 months, and then all the juice from the fruit melt out, combined with sugar, and it's really good for the hot day. Yeah. It's refreshing, and sweet. Juice itself is very strong. Okay, so it's like essence of the juice, and you have to mix it with a lot of water, actually, what I can see. Em bận quá thì gọi cho người khác, em đâm ra lại phải gọi người khác đấy chứ.
Nhà cổ bà Điền à? Nhà của bà Điền thế nhưng mà bây giờ cái con bé nó bận, bây giờ lại phải ăn nhà khác. Nên nhà nào à? Hay sao quả? She'll give you one that's like Some- snack for food. Uh-huh. Đây, Try one. Okay. đây, Cháu cháu cháu. đấy. What is it made from? You know? From rice powder, sesame, and some ginger in it too. Oh, I really like it. In general, ginger it's what I like. So everything what has like a ginger flavor, Oh, it's one of my favorite. And this one is really nice because it's not so sweet. no, it's not so sweet. It's like snack. Sweetness from this one as well. Okay. So let's try this juice. Refresh cheap drink. Cheers. Cheers. It's delicious. So right now we're heading back to Hanoi and we're gonna get some street food tour. My Yeah. favorite part. Yeah. Okay, yeah. I'm gonna switch to Polish right now. Jako, że jestem dosyć słaba w jedzenie, to potrzebuję osoby, która mnie przeprowadzi przez ten temat. Także z Oskarem jedziemy na ulicę Hanoi z powrotem i będziemy tam próbować różnych dziwnych rzeczy. Mam nadzieję, że też pysznych i wegetariańskich po części. Which one is best? The honey one. Try the honey one, the dark one. The dark one, nie? Żelek, który tutaj się znajduje, jest bardzo ciekawy. On ma taką inną zupełnie konsystencję niż żelki, które my znamy. Will you eat it? No, we don't eat it.